Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć kochani! Chcę dziś opowiedzieć o ustawie, która w ostatnich dniach rozgrzała media i polityków i nas zwierzolubów. O głośnej nowelizacji przepisów o ochronie zwierząt, nazywanej dumnie końcem ery łańcuchów. Na pierwszy rzut oka to brzmi jak prawdziwy przełom. Wreszcie zakazano trzymania psów na uwięzi. W internecie aż huczy od słów krok milowy, rewolucja, koniec średniowiecza, ale zanim odetchniecie z ulgą i otworzycie szampana, zatrzymajmy się na chwilę. Prawo, które z założenia miało pomóc zwierzętom, w szczegółach wygląda zupełnie inaczej, niż sugerują nagłówki. W tym podcaście przyjrzymy się, co naprawdę uchwalił Sejm. Jakie zapisy faktycznie chronią psy, jakie pozostawiają furtki do obchodzenia zakazu i dlaczego w obecnym kształcie ustawa może przynieść więcej kłopotów niż realnej ulgi zwierzętom. Oddaję teraz głos Beacie, prezesce Fundacji Dom dla Kundelka, która na co dzień ratuje setki psów i widzi skutki złych przepisów w praktyce. To ona opowie Wam, co tak naprawdę oznacza ta nowelizacja dla psów na polskich wsiach i w miastach. Dziękuję, Pawle. Dzień dobry wszystkim. Kiedy słyszę dziś w mediach hasło koniec ery łańcuchów, psy wreszcie wolne, w mojej głowie natychmiast zapala się czerwona lampka. Bo tak, to prawda. Przedwczoraj Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Ale równie prawdą jest, że w tym entuzjazmie giną szczegóły, a to właśnie one zdecydują o losie tysięcy psów na polskich wsiach. Zacznijmy od najgłośniejszego hasła: zakaz trzymania psów na łańcuchach. Brzmi wspaniale i sama marzyłam o tym od lat. Jednak w praktyce wprowadzono przepis, który ten zakaz natychmiast poluzowuje. W artykule 9 pojawia się bowiem cała lista wyjątków. Psa można uwiązać krótkotrwale w określonych warunkach w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu. A kto i jak będzie to weryfikował? Tego już ustawa nie precyzuje. Co więcej, i to jest szczególnie bolesne, kara za trzymanie psa na łańcuchu wciąż pozostaje jedynie wykroczeniem. Mandat, pouczenie. Żadnego realnego straszaka. Ale na tym nie koniec. Równolegle ustawa legalizuje całe życie psa w kojcu. 10 metrów kwadratowych. Dla psów do 20 kg 15 metrów kwadratowych. Dla psów o wadze 20, 30 kg i 20 metrów kwadratowych. Dla cięższych niż 30 kg. Nie na czas przejściowy, nie na kilka miesięcy, na zawsze. W świetle nowych przepisów, jeśli ktoś zamknie psa na 10 metrów kwadratowych i raz dziennie zapewni mu ruch poza kojcem, formalnie będzie w pełni zgodny z prawem. I znów, kto sprawdzi, czy ten ruch rzeczywiście się odbył, jak go udowodnić? Moja dobra znajoma, adwokatka Karolina Kuszlewicz, od lat walcząca o prawa zwierząt, nazwała to wprost smutne minimum. I ma rację. Politycy świętują rewolucję, a tak naprawdę jedynie przesunęli granice cierpienia. Jako osoba, która od lat prowadzi fundację i codziennie patrzy w oczy psom po przejściach, wiem jedno: pies nie jest elementem ogrodzenia. To czująca istota, która potrzebuje bliskości człowieka, ruchu i codziennej stymulacji. 10 metrów kwadratowych, nawet wyłożone najdroższą kostką, nie zastąpią spaceru, węszenia i relacji z opiekunem. A przecież taki kojec trzeba jeszcze sprzątać. Ciekawa jestem, jak często właściciel naprawdę go wysprząta. Już wyobrażam sobie ten fetor. Dlatego proszę Was, którzy słuchacie tego podcastu, rozmawiajmy o tym merytorycznie, bez politycznych emocji, z troską o zwierzęta, a nie o PR. Bo jeśli dziś uwierzymy w opowieść o końcu łańcuchów, jutro może się okazać, że
Wcale ich nie zerwaliśmy, jedynie zamieniliśmy na klatki. To teraz kilka słów o tym, czego naprawdę się obawiam. Przede wszystkim w ustawie nie ma ani okresu przejściowego, ani żadnego wsparcia finansowego, a to oznacza, że ludzie na wsiach, którzy od lat trzymają psy na łańcuchach, z dnia na dzień usłyszą: zbuduj 20-metrowy w połowie utwardzony kojec. To nie jest drobny wydatek. To koszt, którego wiele gospodarstw po prostu nie udźwignie. I co wtedy? Brutalna prawda jest taka, że część osób porzuci psa w lesie, przy drodze, gdziekolwiek, a inni po prostu go zabiją. Jak? Pies do worka i do rzeki albo łopata, kamień czy cokolwiek innego. Tak właśnie rodzi się cicha rzeź, gdy prawo wyprzedza możliwości i świadomość ludzi. Schroniska już dziś pękają w szwach. Kolejna fala bezdomnych psów to coś, na co ani gminy, ani fundacje nie są przygotowane. Brakuje miejsc, pieniędzy i rąk do pracy. A edukacja? Wciąż prawie jej nie ma. Nie da się zmienić wieloletnich nawyków jednym zapisem w ustawie. Samo zakazuje się nie sprawi, że mentalność ludzi w małych miejscowościach nagle się odwróci. Prawo bez edukacji i realnego wsparcia działa jak iskra w suchym lesie. Z najlepszych intencji może wybuchnąć dramat, którego nikt oficjalnie nie planował, ale każdy mógł przewidzieć. Jeżeli ta ustawa ma naprawdę pomóc zwierzętom, Senat nie może jej po prostu przepuścić bez zmian. Potrzebne są mądre poprawki i konkretne narzędzia. Po pierwsze, kilkuletni okres przejściowy. Nie rok, nie kilka miesięcy, ale prawdziwy czas, który pozwoli właścicielom dostosować warunki. Po drugie, system dopłat. Budowa dużego, utwardzonego kojca to nie jest wydatek, który wiejska rodzina udźwignie z dnia na dzień. Jeśli państwo wymaga zmian, powinno pomóc je sfinansować. Po trzecie, kampanie edukacyjne. Trzeba wytłumaczyć, dlaczego psy nie mogą żyć na łańcuchach i jak stworzyć im godne warunki. Sam przepis bez świadomości ludzi niczego nie zmieni. Organizacje prozwierzęce, takie jak nasza fundacja, chętnie podejmą się tego wyzwania. I wreszcie realne wsparcie gmin i organizacji prozwierzęcych. Jeżeli dojdzie do fali porzuceń, to właśnie one będą pierwszą linią ratunku. Bez dodatkowych środków i współpracy nie udźwigną tego. To minimum, które pozwoli, by zakaz łańcuchów był nie tylko pięknym hasłem w mediach, ale realnym krokiem ku lepszemu życiu polskich psów. Moi drodzy, to dopiero początek drogi. Jeśli naprawdę chcemy zmienić los psów w Polsce, nie wystarczy cieszyć się z nagłówków o końcu łańcuchów. Piszmy do senatorów, by poprawili ustawę i wprowadzili mądre rozwiązania. Z okresem przejściowym, z programami wsparcia. Wspierajmy organizacje prozwierzęce, które na co dzień ratują i edukują. Reagujmy, gdy widzimy znęcanie. Zgłaszajmy interwencje. Nie odwracajmy wzroku. Udostępniajmy rzetelne informacje, rozmawiajmy z sąsiadami, obalajmy marketingowe hasła, które mają przykryć braki w prawie. Zmiana zaczyna się wtedy, gdy każdy z nas dołoży swój głos i nie pozwoli, by ten temat ucichł po jednym głośnym głosowaniu. Zerwijmy łańcuchy. To hasło naprawdę brzmi jak spełnione marzenie każdego, kto kocha zwierzęta, ale w obecnym kształcie ustawy to zaledwie mały krok. I to krok, który może nas łatwo uśpić. Nie dajmy się zwieść opowieści o wielkim przełomie. Zamiast świętować, pilnujmy, by to prawo nie stało się pułapką, by nie skończyło się na papierze, a w realnym świecie psy wciąż cierpiały. Proszę Was o kulturalną dyskusję. Rozmawiajmy merytorycznie, słuchajmy się nawzajem. Tylko tak możemy doprowadzić do prawdziwej zmiany, takiej, która naprawdę uwolni psy, nie tylko w tytule ustawy, ale w codziennym życiu. Jeśli ten odcinek Was poruszył,
Proszę pomóżcie nam nagłośnić tę sprawę. Zostawcie komentarz, udostępnijcie podcast znajomym. Każda reakcja naprawdę zwiększa zasięg i dociera do kolejnych osób. A po więcej rzetelnych informacji zajrzyjcie na stronę W imieniu zwierząt głosem adwokata, którą prowadzi prawniczka Karolina Kuszlewicz. To tam znajdziecie pełne, świetnie udokumentowane artykuły, na których opieramy naszą dzisiejszą rozmowę. Wasz głos ma znaczenie. Razem możemy dopilnować, by to prawo naprawdę służyło zwierzętom. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.